Oto Hispaniola, panie Salvador. Jestem wdzięczny, ale nie będę schodził na ląd. Nie pójdzie pan z nami do gubernatora? Policjant w jego pałacu to kiepski pomysł. To tajna misja. Nie zazdroszczę. Czemu? Śledzenie piratów jest proste. To pana praca, czyli łapanie ich jest trudne. Gotuj się do salwy. Wręcz przeciwnie, to było ekscytujące. Piraci prawie nas dorwali. Jaka szkoda. Co myślisz, panie? Przyjęcie godne króla Anglii, a twoją gościnność odnotuję w moim raporcie do Londynu. Nie jestem godzien, panie Anderson. Pochlebstwa to moja słabość. Powinniśmy mieć więcej takich gubernatorów. Niech pan przestanie. Proszę mi wybaczyć. Pięknie, kochana. Dzieło sztuki. Nie schlebiaj mi tak. Zostaw komplementy dla dam na balu. Jak ci tutaj? Możecie odejść. Jest okropnie, wuju. Chcę wrócić do Hiszpanii jak najszybciej. Poświęcam karierę dla twojej przyszłości. Bądź rozsądna, Izabelo. Twoja przyszłość jest tu. W Hiszpanii tytuł szlachecki to nudne życie dworzanina. Już o tym rozmawialiśmy. Nie wszystkie tak chcą. Co proponujesz? Rezydent w służbie króla w Santa Cruz chciałby cię gościć. A co jeśli odmówię? Twój ojciec, a mój starszy brat zostawił ci nazwisko i tytuły, ale nie pieniądze i posag. To nie powód, by rzucać mnie w ramiona tego człowieka. Kiedyś cały dwór się z niego śmiał. Teraz jest rezydentem w służbie króla, więc nie odważyliby się. Kapitan galeonu Victoria właśnie przybył i chce się z panem zobaczyć. Świetnie. Mogłabym wejść na pokład i uniknąć wizyty w Santa Cruz. Przyjmę go jutro. Wasza ekscelencjo? Jego ekscelencja Don Fernando Lineares, hrabia Kordoby, wysłannik korony, królewski gubernator Hispanioli oraz jego szlachetna bratanica Izabela Lineares, dama dworu jej wysokości królowej Hiszpanii. To twoi dworzanie? To bogaci plantatorzy. Nie wierzę, mają twarze piratów. Rozwijają się. Nic tak jak złoto nie dodaje urody. Ile trwa podróż? 8 miesięcy i 2 tygodnie. Niemożliwe. Wkrótce uda im się w 7 tygodni. To prawdziwe cuda. To baron Franco Maria Perez, nasz burmistrz. Pani obecność tutaj jest jak powiew wiosny. Przepraszam, ale komandor Monterrey nalega na natychmiastowe przyjęcie. Jako wysłannik króla żąda natychmiastowej audiencji. Wprowadź go. Tak jest. Jego królewska wysokość zawsze wybiera nadgorliwych oficerów. Sir Frederick Henderson, ambasador Anglii.
Chyba zostanę na dłużej. Proszę wybaczyć, ekscelencjo, kapitan Luis Monterrey, komandor statku Victoria, w służbie jego królewskiej mości. Zostawię panów. Moja bratanica, Donia Izabela, komandor Luis Monterrey. My się już chyba poznaliśmy? Nie przypominam sobie. Chyba nie. Porozmawiamy na osobności? Przepraszam. Chyba bratanice gubernatora trafiła strzała Amora. Przyjemny człowiek, prawdziwy wilk morski. Monterrey? Nie kojarzę takiej rodziny. Nie ma co kojarzyć. To piraci. Hiszpańska marynarka ma chronić szlaków handlowych. Tak jest. Osobiście zabezpieczę powierzony mi transport srebra. Pana obietnice działają na mnie uspokajająco. Victoria to statek z 40 działami. Tylko szaleniec by ją atakował. Zapomina pan o Dry Tortugas i piratach czekających na swoje ofiary. Załadunek odbędzie się w tajemnicy. Hiszpania potrzebuje pieniędzy na broń. Trwa wojna? Z dnia na dzień Anglicy coraz bardziej zazdroszczą nam władzy. Dobrze. Skoro tak, musimy uszanować wolę króla. Dziękuję, komandorze. Dwór w Londynie z chęcią panią podejmie. Odrzucony prostak ma powodzenie u innych pań. Czy francuskie perfumy będą opodatkowane? Inkwizycja nadal pali czarownice? Przepraszam panów. Czemu zadajecie takie pytania? Nie umiałbym odpowiedzieć nawet pod groźbą śmierci. Pozwólcie, panie, że ocalę kapitana. Dziękuję. Już miałem pójść na dno. Zasłużył pan. Wiem, proszę mi wybaczyć. Nagle... Tak? Przypomniałem sobie to, co chciałem zapomnieć. Jako kobieta, która odrzuciła mężczyznę, jestem zażenowana. Izabelo, obiecałeś, że zapomnisz, a wciąż mnie kochasz. Odrzuciłam cię w Hiszpanii, a odległość od Madrytu nic nie zmienia. Ostrożnie. Co jest w środku? Złoto? Pilnują nas tak, jakby było. Szybko. Dzień dobry, komandorze. Wszystko przygotowałem w wojskowym tempie. Dziękuję. Skorzystam z przypływu. Omówimy szczegóły z chęcią. To wszystko. Od teraz odpowiadasz za srebro. Powodzenia, komandorze. Wina? Z chęcią. Przepyszna Madera. Sól jej nie zaszkodziła. Jaki kurs obierasz? To tajemnica. Wyznaczę go zaraz po wypłynięciu. Tego się spodziewałem. Proszę. Ładunek zakończony. Bardzo dobrze. Przygotujcie się do wypłynięcia. Jaki kurs? Na razie skupcie się na wypłynięciu.
Chciałam wrócić tym statkiem do Hiszpanii, ale wuj polecił mi tu chwilę zostać. To oszczędziło mi przykrej odmowy. Nie chciałbyś mnie jako pasażerki? Regulamin zabrania kobiet na okrętach wojennych. Prawdziwy z ciebie marynarz. Szkoda, że taki poważny. Poważny? Może się mylę, ale chyba cię wczoraj rozbawiłem. Przez chwilę tak. Powodzenia, komandorze. Podnieść włazy. Przygotować cumy do oddania. Co to, ktoś schodzi na brzeg? Senior Salvador, nasz kupiec. Powodzenia. Gotowi do oddania cum. Cumę rufową oddaj. Ster prawo na burt. Trzymaj kurs. Proszę o raport. Magazyn prochu w normie, amunicja i broń zabezpieczone. Co to za zapach, marynarzu? Tytoń z naszego statku. Nie zamaskuje zapachu rumu z Jamajki. Posłuchaj, jeśli stamtąd spadniesz i nie złamiesz karku, ja ci go złamię. Druga warta. Wrak na prawej burcie. Kobiety. Musimy je uratować. Daj rozkaz do zwrotu. Zauważyliśmy ludzi na tratwie i płyniemy do nich. Co? Kto wydał rozkaz? Niech trzymają kurs. Na tratwie są kobiety. Nie możemy się zatrzymywać. Zostawienie ich byłoby równoznaczne z morderstwem. Musieli napaść je piraci. Oszalałeś? Czemu nie chcieli okupu? Chcieli dać ci prezent. Dziękuję. Weszłyśmy na tratwę, nim piraci zaatakowali nasz statek. Kto wydał rozkaz, by się zatrzymać? Bosman. Natychmiast zabrać te kobiety pod pokład. Przywrócić pierwotny kurs. Gdy dojdą do siebie, przesłuchasz je i złożysz mi raport. Wody. Chcesz wody? Rumu. Jak ci na imię?
Pomodlę się za ciebie. Manolito. Lubisz rum? Rozkazy kapitana: wydać kobietom koce. Zbliżają się. Na stanowiska. Otworzyć włazy. Przygotować się do oddania ognia. Sypać proch. Poddaj się bez walki. Już jesteś naszym więźniem. Poddaj się, a nic się nikomu nie stanie. Główny artylerzysta. Szykujemy się do oddania strzału z prawej burty. Poddajcie się, a unikniecie masakry. Proch jest pod wodą. Otaczamy was. Magazyn z prochem zalany, na pokładzie jest zdrajca. Szykować się do abordażu. Nie stawiajcie oporu. Chcemy tylko waszego ładunku. Bosman. Zatrzymać statek. Ruszać się. Bez tego nie dowiedzą się, co przewozimy. Srebro jest ukryte. Nie ruszać się i rzucić broń. Ty też. Jeśli któryś się ruszy, zabić. Gdzie kapitan? To okręt wojenny, na pokładzie nie ma niczego wartościowego. Może masz kilka pięknych pań. Tylko kilka prywatnych drobiazgów. Słyszeliście? Prywatne drobiazgi. Drogi kapitanie, nie śmiałbym cię ich pozbawiać. Chętnie przygarnę trochę bezwartościowej bawełny. Brawo, dobrze się spisałyście. Wy też. Bierzcie bawełnę. Nie widzisz, że jest nam potrzebna? Chciałem uchronić załogę przed śmiercią.
Nie masz nic do dodania? Nic. Powtarzam, że piraci wiedzieli o przewożonym złocie. Ktoś nas zdradził. Agent Pedro Salvador to udowodni. Jeśli istnieje. Na Hispanioli nikt o kimś takim nie słyszał. Wyczerpałeś cierpliwość sądu, komandorze. Ten świadek musi być zmyślony. Przypominam, że jest to proces o zdradę stanu wytoczony przeciw tobie. Prokuratorze, proszę kontynuować. Czy kodeks morski zezwala na wpuszczanie kobiet na okręty Jego Królewskiej Mości? Nie. A jednak nie miałeś żadnych obiekcji, by wpuścić na pokład wspólniczki piratów. Myśleliśmy, że są rozbitkami. Myśleliście. Ty i kto? Kto wydał rozkaz zatrzymania statku? Drugi oficer. Wezwijmy go na świadka. Zginął na pokładzie. Komandorze, jedyny świadek mogący potwierdzić twoje zeznania zginął od jednego strzału, który wystarczył, by cię pokonać. Jeden strzał przeciw okrętowi z 40 działami. Nie szukam wymówek, ale nie zgadzam się z zarzutem zdrady stanu. Ktoś wiedział o akcji i był to Pedro Salvador. Nie wierzycie mi, ale jest na wyspie. Czy udało się go wyśledzić? Dokładnie szukaliśmy. Przedstawił się gubernatorowi jako kupiec. Zniknął po wypłynięciu Wiktorii. Nie jestem zdrajcą. Daję słowo honoru, że chciałem tylko uniknąć rzezi. Sąd rozpatrzy dowody. Wysoki sądzie, pojawił się świadek chcący zeznawać. Sprzeciw, zeznania zostały już spisane. Może to Pedro Salvador. Wysoki sądzie, składam wniosek o wysłuchanie świadka. Zgadzam się. To Pedro Salvador. Świadek złoży zeznania pod przysięgą. W imię króla Hiszpanii, czy przysięgasz mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? W imię króla Hiszpanii przysięgam mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Nie możemy zrobić nic więcej. Wyprowadzić go. Wciąż wzywasz świadków, którzy nie są w stanie mówić. Ktoś upewnił się, że nic nie powie. Żądam śledztwa. Sprzeciw. Podtrzymuję. Wnoszę o ukaranie w pełnym wymiarze. Jako gubernator Hispanioli chcę zauważyć, że komandor Monterrey miał jak dotąd nieposzlakowaną opinię. Proszę o łagodny wyrok, gdyż jego jedyną winą może być niewłaściwy osąd. Sąd weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności. Koniec posiedzenia. Proszę wstać. Pozostaje nam wierzyć w rozsądek sędziów. Komandorze, chyba nie przysługuje mi już ten tytuł. Twoje zasługi otwierały wiele drzwi w Madrycie. Miałam nadzieję, że dzięki nim unikniesz też sądu.
To chyba ostatni raz. Nie dramatyzuj. Chyba chciałeś mnie zdenerwować. Kodeksu przestrzegałeś tylko, jeśli chodzi o mnie, ale kobiety piratów były bardziej interesujące. Chyba powiedziałaś już wszystko. Możesz wrócić do swoich. Uważaj z kobietami, bo nie masz do nas szczęścia. Sąd wznawia obrady. Proszę wstać. Proszę podejść, by wysłuchać wyroku. Luisie Monterrey, czy przed wyrokiem chcesz coś powiedzieć? Tak, wysoki sądzie. Skażcie mnie za pomyłkę, ale nie za zdradę stanu. Proszę o odczytanie wyroku. W imieniu Jego Królewskiej Mości, Króla Hiszpanii, sąd uznaje oskarżonego Luisa Monterrey za winnego zaniedbania oraz sprzyjania piratom i niniejszym skazuje go na śmierć. Jednak biorąc pod uwagę jego wcześniejsze zasługi, kara zostaje zamieniona na dożywotnią banicję i pracę w kolonii karnej. Wykonam wyrok, mimo że jest dla mnie bolesny. Luisie Monterrey, pozbawiam cię tytułu. Oddaj miecz i nominację. Wstawać do roboty. Pij. Znów udaje? To malaria. Malaria. Lekarz? Zlituj się, to malaria. Dość. Nie mieszaj się, Luis. Zostaw go. Ja zajmę jego miejsce. Morderco. Umarł. Zapłacą za to. Pośpieszcie się z tym. Trzeba wymienić złamaną belkę, zaraz spadnie. Rozkuj mnie, bo inaczej nie wejdę. Bosman, rozkuj go. Będę potrzebował jego i jeszcze 2 mężczyzn, którzy wejdą na reję. Potrzebuję 2 ochotników. Jeden z więźniów zmarł na dole. Padł. Co z uroczystością dla zmarłego? Niech wszyscy przyjdą na pokład. Biedak zasłużył na pogrzeb. Ruszać się tam. Jesteś ze mną? Tak. Jeśli coś pójdzie nie tak, jesteśmy skończeni. Jeśli mamy umrzeć, to szybko. Spójrz.
Panie głębin morza, fal i niebios, przyjmij do siebie tego nieszczęśnika i daj mu przebaczenie. Amen. Musimy odrąbać maszt, nim żołnierze zejdą z pokładu. Do roboty! Jesteśmy wolni. Uwolnimy was. Za mną. Możemy użyć tej łodzi jako tarczy. Jesteś ranny? Nie. Oddaj miecz. Co zamierzasz? Już mówię. Jak chcesz umrzeć? Czekaj. Oddaj miecz, a unikniesz rzezi. Kapitanie Fernandez, możesz odpłynąć, ale bez swoich ludzi. Spuśćcie łódź. Rekiny już się cieszą. Chwytaj za wiosło. Dajcie mu jedzenie i wodę na tydzień i niech Bóg ma go w opiece. I jak to? Może jesteśmy banitami, ale mamy honor. Santa Cruz. Dla nas to jak bułka z masłem. Przepłyniemy kanał, na lądzie przejdziemy przez las i dotrzemy na tyły cytadeli. Łatwizna, co? Pod warunkiem, że jeden statek będzie przy brzegu, by odciągnąć uwagę. Co ty na to, kapitanie Lamont? Mój statek jest zbyt kruchy, by wytrzymać ostrzał. Kapitanie Brooke, czy Irlandczycy też się boją? Nie, olenazy. Obiecałem druhom z dzieciństwa, że się razem zestarzejemy. W Irlandii. Podpłyniesz jak najbliżej wybrzeża i ostrzelasz Hiszpanów, a my zaatakujemy miasto od tyłu. Jakie miasto? Santa Cruz. Czemu mam być chłopcem do bicia? Chcesz ich zaatakować w nocy czy w dzień? W nocy. Co za różnica? Nocą mnie nie zobaczą. Taka okazja zdarza się raz w życiu.
Za 3 dni w Cytadeli będzie bal. Kobiety będą obwieszone biżuterią, złoto i srebro na wyciągnięcie ręki. Co znowu? W porcie jest statek. Czyj? Nigdy wcześniej go nie widziałam. Wynocha. Nie będą wrogo nastawieni, co? Twoi ludzie zostają. Boisz się? Nawet piracka bandera na twoim statku nie sprawi, że ci zaufam. Jeśli za pół godziny nie wrócę, wypłyńcie beze mnie. Nie, idźcie. To nasz dowódca Olenazy. Czego szukasz na Tortugas? Ktoś ty. Moje nazwisko nic ci nie powie. Ale mam okręt z 40 działami i dobrą załogą. Chcę zostać na Tortugas z piratami z wybrzeża. Co jeszcze chcesz, nasze kobiety? Kapitanie, nikt. Jedno wiem o tobie na pewno, kapitanie, nikt, jak się określasz. Porządny z ciebie żeglarz. Przepłynąłeś kanał z północnego wschodu, omijając rafy. Idealnie. Chcesz żyć jak my? Dam ci szansę. Pod warunkiem, że ci panowie się zgodzą. Kapitanie Lamont? Zgoda. Kapitanie Brooke? Zgoda. Kapitanie Rock? Zgoda. Słucham propozycji. Santa Cruz. Wynoście się. To jest twierdza. Zaatakujesz ją z morza. Trzymaj się jak najbliżej brzegu. I idź na dno? Mam zaatakować twierdzę, jakby była innym okrętem? Jeśli chcesz do nas dołączyć, stawisz czoła hiszpańskim działom, a my w tym czasie zaatakujemy twierdzę od tyłu. Tak wprawiony żeglarz jak ty będzie wiedział, jak unikać ognia działu. Co jeśli mój statek zatonie? Przypłyniemy po was. Udowodnisz, że można ci ufać. Uratujesz nas, gdy będziemy tonąć? Daję słowo. Co ty na to? Umowa stoi? Stoi. Każ swoim ludziom zejść na ląd. Będzie przyjęcie na twoją cześć.
Co zrobić, byś się rozchmurzył? Nawet moja własna kobieta nie jest w stanie stopić lodu w twoich żyłach. Może chociaż spróbuj tego. A może chcesz zobaczyć coś bardziej efektownego? Zatańcz dla niego. Tańcz i zdejmij te szaty. Tańcz. Dość. Przestańcie. Już go przekonałeś, by płynął z nami do Santa Cruz. Chodź ze mną. Niech idzie. Tyle możemy zrobić dla człowieka skazanego na śmierć. Ryzykowałeś życie, kapitanie. Nie lubię zmuszania kobiety do rzeczy, których nie chce. Olenazy to brutal i nim gardzę. Ale jesteś mu posłuszna. Czasem mam ochotę go zabić, a czasem, gdy mnie przytula, nie mogę się oprzeć. Wtedy wiem, że jestem jego kobietą. Pomagałam mu zrealizować jego najśmielsze plany. Kiedyś kilka dni dryfowałam na tratwie, by zwrócić uwagę statku przewożącego srebro. Odważna jesteś. Skąd znaliście trasę statku? Zważywszy na prądy, kapitan miał tylko jedną opcję. Skąd wiedzieliście o ładunku? Dam ci radę. Nie zadawaj takich pytań, kapitanie, jak ci tam. O czym tak myślisz? O tym, co zgodziłem się zrobić dla Olenazego. To nie to, co w Hiszpanii, ale życie tu nie jest bardzo nużące. Moi goście z pewnością zapamiętają to przyjęcie ze względu na ciebie. To miłe słowa i dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że przedłużysz swój pobyt. Tak, z chęcią. Wszyscy na brzeg. Na razie wszyscy idziemy razem. Ty pierwszy.
za nim. Ta cisza jest niepokojąca. Kapitan Lamont zaatakuje z lewej, kapitan Brooks z prawej, a ja i kapitan Rock uderzymy środkiem. Czy to jasne? Czy kapitan Nikt dotrzyma słowa i zbliży się do twierdzy? Jeśli tak, zapłaci głową, a jeśli zawiedzie, my zapłacimy naszymi. Zaryzykuje. Poczekamy na niego tutaj. Piękny widok. Otworzyć ogień. Słyszycie? Czas na bliskie spotkanie. Drogie panie, proszę o spokój. Nie ma powodu do obaw. Żołnierze są tu, by nas chronić. Twierdza jest praktycznie nie do zdobycia. W samą porę. Ruszajmy. Dziękujemy za to powitanie, ekscelencjo. Dokonamy oficjalnej prezentacji, czy darujemy sobie etykietę? Zapłacisz za tę zniewagę, Zbirze. Nie, puszczajcie mnie.
Zostawcie ją, jest moja. Lepiej stąd uciekajmy. Zabrać ją na statek. Nie ważcie się jej tknąć. Zabieramy się stąd. Musimy uratować kapitana, który zaatakował twierdzę. Oszalałeś? Taka była umowa, nie złamiesz danego słowa. Nie mam na niego czasu. Zejdź mi z oczu, nim cię rozpłatam. Wszyscy wracać przez miasto. Dłużej nie wytrzymamy. Dajmy im więcej czasu. Dotrzymam danego słowa. Wysadzą nas w powietrze. Szykować się do opuszczenia statku. Wszyscy na pokład. Puszczaj mnie. Hiszpanie przyjdą skrócić nasze cierpienia. Nimi już nie muszą się martwić. Mogłem się domyślić. Zdradzili nas. Olenazy nigdy nie zamierzał po nas wrócić. Zostawił nas na pastwę Hiszpanów. Madam? Może towarzystwo nie pasuje szanownej pani. Takiego zachowania cię nauczyli? Może ją wychłoszczesz. Najpierw ciebie. Możemy zacząć ceremonię. Zapraszam wszystkich. Opłakujcie go. Macie płakać. Piraci z wybrzeża oraz towarzysze i wrogowie zmarłego.
Wznieśmy toast za jego długą podróż do diabła. Jak miał na imię? Nikt nie wie. Nazwijmy go kapitanem pechowym. Za kapitana pechowego. Pozdrowienia dla piratów z wybrzeża. Pękamy z radości, że wróciłeś. Dziękuję za piękny pogrzeb. Czasem zmarli wracają po to, co im należne. Zobaczmy, co masz do powiedzenia. Masz spełnić warunki umowy. Nie wróciłeś po mnie, jak obiecałeś, w porządku. Ale chcę moją część. Podzielisz się ze mną. Zbyt wiele oczekujesz. Nie sądzę. Spytajmy kapitanów. Oddaj mu połowę swojej działki. Zgadzam się. Dobrze prawi. W porządku. Dostaniesz wszystko, co ci należne. Zadowolony? Moi ludzie dostaną złoto i srebro. Ja chcę tę kobietę. Nie dostaniesz jej. Więc ci ją odbiorę. Najświętsza Panienko, nie daj mu zginąć. Daj mu nauczkę.
Nie pozwolę ci zabić człowieka bez broni. Walcz jak mężczyzna, tchórzu. Nie wierzę, że to ty. Po tym, jak cię potraktowałam, Izabelo, ryzykowałeś życie dla mnie. Kochana. Jestem twoja. Jestem banitą. To nieważne. Kochasz mnie i zostanę z tobą. Mam 2 zaufanych ludzi, którzy ci pomogą. Wrócisz z nimi na Hispaniolę. Nic ci nie grozi, wszystkie statki piratów są tu. Nie odsyłaj mnie. Gdybym mógł, już nigdy nie spuściłbym cię z oczu. Idź już. Chodź ze mną. Zdegradowany oficer już zawsze będzie skompromitowany, więc to pożegnanie. Żegnaj, Louise. Słyszałaś wszystko? Tak, ale cię nie wydam. Słowo honoru. Dziękuję. Powieszę wszystkich. Nie spocznę, póki wszyscy piraci nie zawisną. Wuju, jeden z nich ocalił mi życie. Te kundle nigdy nie robią nic bezinteresownie. Prędzej czy później za to zapłacimy. Nie sądzę. Człowiek, który mnie ocalił, nie był piratem. To był komandor Louis Monterrey. Jesteś pewna? Jak tego, że tu siedzę. Monterrey na Tortugas. Jak to możliwe? Nie wiem. To niesamowite. Monterrey na Tortugas. Cały i zdrowy. Pomożesz mu odzyskać honor? Czemu? Bo jest niewinny. Niewinny? Tak. Błagam, wuju, pomóż mu. Zrobię wszystko, by go uniewinnić i przywrócić do służby. Gubernatorze, przepraszam, ale mam pilną wiadomość od wicekróla. Pilność nie zwalnia cię z dobrych manier. Złe wieści? Tak. Jesteśmy w stanie wojny.
Wojna! Królowie Anglii i Hiszpanii wypowiedzieli sobie wojnę. Kto na tym skorzysta? My. Przyłączmy się do najsilniejszych. Tak. Przyłączmy się do angielskiej floty, bo jest najsilniejsza. Tak. Pomysł jest kuszący. Anglicy dobrze nam zapłacą, a my możemy zaokrąglić kwotę. Legalnie. Rabując przybrzeżne miasta. Wiwat na cześć Anglików. Jestem za Hiszpanami. Brooke, skąd pochodzisz? Z Irlandii. Anglicy to wrogowie Irlandczyków. A ty? Nie pamiętasz już wiatraków La Manchi? A ty nie tęsknisz za kastylijską ziemią? Czy nie ty mówiłeś o Asturii? Jesteś Francuzem, Lamont. Francuzi nie lubią Anglików. Widzę, że ozdrowiałeś. Gdzie opaska? Od teraz nasz towarzysz będzie widział podwójnie dobrze. Ty łowiłeś ryby u wybrzeży Barcelony. Ty miałeś gospodę w Sewilli. Ty i wy wszyscy. W jakim języku mówicie? Między wami znalazłem namiastkę odległej ojczyzny, ale przez was zaczynam wstydzić się krwi płynącej w naszych żyłach. To zmierzch naszej ojczyzny. Możemy ją ocalić, przyłączając się do Hiszpanów. Dostaniemy tyle złota, co od Anglików, ale dostaniemy też królewskie ułaskawienie. Słyszeliście? Królewskie ułaskawienie? Proszę. Kieszenie pełne złota? Tak. Czego jeszcze chcecie? Szubienica czeka. Jesteście dobrymi Hiszpanami, czy nie? Wiwat dla Hiszpanii. Słyszeliście? Wiwat dla Hiszpanii. Jesteśmy z tobą, kapitanie pechowy. Przekonałeś nas. Dostaniesz dokumenty od króla pozwalające na swobodną żeglugę. Powieszą cię na najwyższej latarni w mieście. Wyprawią ucztę z okazji twojego pogrzebu. Rum na mój pogrzeb nie trafił jeszcze do beczek. Chcę, byście podpisali przysięgę wierności wobec króla. Z tym dokumentem popłynę na Hispaniolę. Dobry wieczór, przyjacielu. Co tu robisz? Ile razy mam powtarzać, że masz się zapowiadać? Nie było czasu. Zresztą to jedyny sposób, by móc się z tobą zobaczyć. Nie dotrzymałeś warunków naszej umowy. Srebro ze statku ci nie wystarczyło? Kto kazał ci napadać na Santa Cruz? Ja nie słucham rozkazów. Twoje misje to tylko ćwiczenia dla moich macek. Ostrzegam. Nie nadużywaj mojej cierpliwości, jeśli chcesz zachować te macki. Grozisz mi?
Za dużo o sobie wiemy. Uważaj. W Santa Cruz była moja bratanica. Coś jej się stało? Ma na imię Izabela. To ta piękna dziewczyna. Dobrze ją traktowałem. Byłaby tam ze mną, gdyby jakiś nikczemny pirat jej nie porwał. Starzejesz się. Ten twój pirat to były komandor hiszpańskiej floty Luis Monterrey. Ten, który przewoził srebro? Tak. Jemu zawdzięczam życie bratanicy. Zawdzięczasz mu też to. Przysięga wierności piratów. Wszyscy podpisali, choć niektórzy umieją tylko postawić krzyżyk. Wspaniale. To nigdy nie trafi do wicekróla. Może uda mi się ich od tego odwieść, ale ten Monterrey mi tego nie ułatwi. Nie pomyl się. Anglicy już zaakceptowali mój pakt. Musiałem okazać im życzliwość, bo Hiszpanie zaczęli być podejrzliwi. Na jakiej podstawie? Zniknięcie Pedro Salvadora i jego śmierć na rozprawie. Prawda w końcu wyjdzie na jaw, a ja nie chcę wisieć. Nie czas na gadanie o stryczku. Właśnie, że tak. Gdyby nie ta wojna, już urządziliby mi śledztwo. Nie mamy wyjścia. Pomożesz Anglikom i tak pokonają Hiszpanów. Wtedy nie będą mieć głowy zajmować się mną. A ty zyskasz górę złota. Jako mój wspólnik dostaniesz połowę. Tak. Trzeba zniszczyć wszystko na Tortugas, by to miejsce nie stało się punktem zaopatrzenia Hiszpanów. Trzeba też przekazać nasze statki angielskiej flocie. To koniec piractwa. Staniesz się jednym z najbogatszych ludzi w Nowym Świecie. Zdecydowanie. Stanę się szanowanym plantatorem. Muszę stworzyć sobie przeszłość. Gwarancję, która zabezpieczy mnie przed najmniejszymi podejrzeniami. Złoto skutecznie wywoła u ludzi amnezję. U ciebie też? Jestem ostatnią osobą, która by cię zdradziła. Na pewno. Ale możesz zmienić zdanie, gdy już nie będę ci potrzebny. Zresztą nikt nie lubi się dzielić, chyba że z rodziną. Sugerujesz, że bogaty plantator wejdzie do twojej rodziny w ramach małżeństwa. Chcę Izabeli. Jeśli się zgodzisz, jak śmiesz? Jeszcze raz podniesiesz głos, a poderżnę ci gardło. Chcę Izabeli. Odpowiedz. Dam ci 2/3 złota, jeśli obiecasz wyjechać daleko. Chcę mojej połowy i Izabeli. Nie chcesz chyba, by Monterrey dowiedział się, kto mi powiedział o srebrze. Nie możesz. Co byś na tym zyskał? Ciebie dyndającego na szubienicy. Dobrze. Uroczyście proszę o rękę twojej bratanicy. Niech ci będzie. Tak lepiej. Chyba jesteśmy zgodni. Będę dobrym mężem. Dostaniesz ją po zniszczeniu Tortugas. Czemu po?
Czyżbyś mi nie ufał? Jak powiedziałeś, jesteśmy zgodni. Oto moje plany. Kapitanie Brook, w imieniu Jego Królewskiej Mości i tak dalej, oddaję Ci ten dokument pozwalający na swobodną żeglugę podczas wojny. Kapitanie Lamont, ten jest dla Ciebie. Będziesz najprzystojniejszym kapitanem w Hiszpanii. Ten jest dla Ciebie, Brook. Wszyscy na statki, zaraz wyruszamy. A ja? Nie mam już statku. Bez nerwów, ty masz inne zadanie. Gubernator cię zna i chce okazać łaskę. Mianował cię komandorem Tortugas. Wyspy zostaną punktem zaopatrzenia dla hiszpańskiej floty. Jutro przypłyną pierwsze statki, a ty masz je podjąć ze swoimi ludźmi. Widzisz? Adresowane do Luisa Monterrey. Pasuje? Wolałbym wrócić na morze, ale wysłucham rozkazu. Świetnie. Hiszpania ci to wynagrodzi. Płynę z tobą. Nie. Czemu? Nie chcę kobiet na pokładzie. Powodzenia. Cieszysz się, że znów służysz ojczyźnie? Tak. Ale wolałbyś być na morzu? Co jest, Anno? Nie chcę, by płynął beze mnie. Rozumiem. Moi ludzie pomogą. Gogo? Robi się. Dziękuję, kapitanie. Pilnować szyku. Postawić żagle. Trzymać się razem. Pilnować szyku. Ty! Zatłukę cię na śmierć. Teraz wiem, czemu Orenazy mnie tu nie chciał. Stałabym wam na drodze. Wiesz, jakie życie cię czeka? Mnie też schwytali. Gdy wchodziłam do tej kabiny, moja poprzedniczka ją opuszczała. Mimo wszystko kocham takie życie i ten statek. Przypomina mi cygański tabor mojej matki.
It reminds me of a caravan of my mother's. She was a gypsy woman. I was forced against my will to Zmusili go. mnie, bym popłynęła. What kind of force Jak to? brought you here? I was Sprzedali mnie. sold. Who could have sold you? Kto? My uncle. Mój wuj. He's in league with that To Olenese wspólnik that wants to loan Olenazego. the ships over to the Oddadzą statki Anglikom. Ja jestem częścią umowy. I beg you to help me get Błagam, away. I pomóż must mi be sure dotrzeć we do can board Louisa this i go ostrzec. We can do nothing. Jesteśmy zbyt daleko od wybrzeża. Chcę spróbować, pomóż mi. Nie rozumiesz? Jesteśmy zbyt daleko, nie damy rady. Jak się tu dostałaś? Nie widzisz, że to kabina damy? Wynocha! Zapłacisz za to. Przebrzydły zdrajco. To zdrajca. Oszukał nas. Kobieta na dole to córka gubernatora. Powiedziała mi. Zdrajca. Pomóżcie mi. Któryś chce coś powiedzieć? Wracać do roboty. Hiszpańska flota zbliża się do portu. Mój statek ich prowadzi. Wiktoria. Flaga. Robi się. Wywiesili hiszpańską flagę. Bezczelność. Ekscelencjo, może nim zaatakujemy, rozsądniej byłoby ponegocjować z piratami. Nie zgadzam się, komandorze. Ich pomoc mogłaby być decydująca w bitwie morskiej z Anglikami. Król polecił się z nimi dogadać. Nie będę dogadywał się z tymi zbirami. Na wojnie nie można wybrzydzać w kwestii sojuszników. Liczy się zwycięstwo za wszelką cenę. To moja decyzja. Macie zrównać z ziemią wyspy i ich. Im szybciej, tym lepiej. Tak jest. Wydaj rozkaz ataku, jak pan sobie życzy. Wszystkie okręty formować szyk. Żegnaj, komandorze Louis. Jesteśmy zgubieni. Olenazy to wspólnik gubernatora. Co wiesz o Izabeli? Izabela jest z Olenazym. Gubernator mu ją sprzedał. Zabrać kobiety w bezpieczne miejsce. Kryjcie się. Zabierzcie ją.
To mój koniec. Opiekuj się kapitanem. Obiecuję. Gdybym mógł wejść na jeden z tych statków, pozabijałbym ich gołymi rękami. Nie zostawiaj go. Obiecuję, że za to zapłacą. Niech zostawią broń i idą za mną ze sztyletami. Wszyscy do wody. Płyniemy do Wiktorii. Nie wynurzać się. Szybko! Mieliśmy rację. Kompletnie ich zaskoczyliśmy. Panowie, to dla nas wspaniały dzień. Właśnie obserwujemy koniec piratów. Panowie, pozwólcie mi ukarać zdrajcę ojczyzny. Oto człowiek, który w tajemnicy zawarł pakt z piratami i skazał wielu ludzi na śmierć. A teraz spiskuje z Anglikami. Nie. Zlitujcie się. Nie zabijajcie mnie. Jeśli chcesz zachować życie, przyznaj, że jesteś zdrajcą. Powiedz swoim żołnierzom, że sprzedałeś ich Anglikom. Powiedz o umowie z Olenazym. Gadaj. Nic nie wiedziałem. Trwa wojna. Wykonuję rozkazy. Uważaj, bo kończy mi się cierpliwość. Dobrze. Przyznam się. To, co mówi Monterrey, to prawda. Sprzedałeś też Izabelę. Gdzie czeka na ciebie Olenazy? Na wschodzie. Stamtąd mieliśmy wyruszyć na spotkanie z Anglikami. Módl się, by była cała. Słyszeliście? To nie Hiszpania nas zdradziła. Zapamiętajcie sobie, że Hiszpania to nasza ojczyzna. Tak kończą zdrajcy. Zdradził Hiszpanię tak, jak Olenazy piratów z Tortugas. Hiszpanie? Walczymy o to, co wy. Piraci z Tortugas. Dopadnijcie Olenazego, nim będzie za późno.
Żagle staw i cała naprzód. Hilton kazał cię poinformować, że zbliżamy się do angielskiej floty. Powiedzcie temu idiocie, że ja jestem kapitanem i że ma trzymać kurs. I już czas. Rozliczenie z piratami chwilę mu zajęło. Port na horyzoncie. Zwinąć żagle i złazić. Reszta statków trzyma kurs. Wiktoria się zbliża. Twój wuj będzie tu za chwilę. To twój koniec. Na której rei cię powiesić? Ratujcie się, statek tonie! Ten szczur Olenazy nie żyje.
Chciał nas wszystkich sprzedać. Ten statek sygnalizuje, że płyniemy prosto na Anglików. Szykować się do abordażu. Płyniemy za hiszpańską flotą. Zaraz zatrzymanie. Płyniemy za Hiszpanami. W imieniu Jego Królewskiej Mości Króla Hiszpanii i na skutek rewizji wyroku sądu przywracam temu oto walecznemu komandorowi jego tytuły i należne zaszczyty. Czekaj, pamiętaj, że wciąż jestem tylko oficerem marynarki. Będzie mi to musiało wystarczyć, komandorze. Koniec. Tekst polski Natalia Karnas. Czytał Maciej Więckowski.